Dzień dobry. Na budowie chwilowy przestój. Nic się nie dzieje. Pozornie oczywiście, no bo na przykład niedawno zrobiłem taki oto hasiok, czyli miejsce, gdzie składuję niepotrzebne już materiały budowlane lub po prostu odpady. Jak widać, trochę się ich już nazbierało. Przestój na budowie wiąże się z tym, że płyta fundamentowa, a właściwie beton wylany na tej płycie, musi się ładnie związać, no i to wymaga czasu, około 1 miesiąca. Pogoda jest taka, że nie muszę tego betonu podlewać już wodą, chociaż jestem przygotowany na taką okazję. Tutaj w tych wiaderkach jest dużo wody. No dobrze, ale dzisiaj nie o tym. Mój kanał na YouTubie to przede wszystkim ogródek. Tutaj idę sobie wydeptaną ścieżką do mojej pęcherzycy, która jako jedyna zachowała się tutaj jako element zielony. Stanowi po prostu taki żywopłot. Nadszedł jednak czas, aby ją troszkę przyciąć. No, może nie troszkę, a radykalnie. I to dzisiaj zrobię. W zeszłym sezonie również obcinałem tą pęcherzycę, jednak na wysokości około 30-40 cm. W tym sezonie obetnę ją troszkę niżej, aby zredukować takie bardzo stare i grube pędy, które zgodnie ze sztuką ogrodniczą należy właśnie usuwać. Także przystępuję do pracy takimi zwykłymi nożycami ogrodowymi. Takie cienkie obcina się bardzo fajnie, ale już te grubsze trudniej. Na przykład tutaj muszę się trochę pomęczyć. No i jak widać, nie idzie to idealnie. Takie oto kilkunastoletnie, myślę, już pędy muszę tutaj poobcinać. Tego chyba nie dam rady, dlatego potrzebna będzie mi piła. A dlaczego zdecydowałem się na tak radykalne cięcie? Po pierwsze, że ta pęcherzyca bardzo szybko odrasta. A po drugie, to nie jest jej docelowe miejsce. W tym miejscu będę miał ogród, a ta pęcherzyca prawdopodobnie będzie wykopana. Być może przeniosę ją na mój rekreacyjny ogródek. To jest jeszcze kwestia do przemyślenia. Na szczęście udało mi się uciąć ten najgrubszy. No to teraz dokończę robotę nożycami do gałęzi. No i pierwsza pęcherzyca będzie już obcięta. Piejące koguty ładnie wszystko skomentowały. Ten żywopłot składa się z 8 karp. Jedną już wyciąłem, no i teraz walczę z kolejnymi. Te są również bardzo grube, więc muszę tutaj działać tą piłą ręczną. Tak sobie myślę, że gdyby te karpy podzielić jeszcze na przykład na 4, no to żywopłot byłby bardzo długi. No i jest to pomysł na jego zagospodarowanie. Jeśli będzie ładnie i regularnie przycinany, stworzy się bardzo fajny żywopłot. Spójrzcie, ile takich długich pędów teraz mam na działce. Tak wygląda karpa po ściętej pęcherzycy. Ta jest akurat niezbyt rozległa, ale ta już dosyć spora i można ją spokojnie podzielić. No dobrze,
to ja jeszcze dokończę tą robotę, a po jej zakończeniu muszę zrobić porządki z tymi długimi gałęziami. Na razie rzucam je oczywiście tymczasowo na taki mój płot kładziony, który w okolicach tej pęcherzycy stworzyłem już w zeszłym roku. Mogliście również obejrzeć film właśnie o takim płotku kładzionym. No dobrze, no to nie pozostaje mi nic innego jak uformowanie płotu z gałęzi. Płot z gałęzi już uformowany, pęcherzyce również poprzycinane. Powstała taka oto naturalna zapora. No i teraz w tym miejscu jest o wiele więcej przestrzeni. Tak poprzycinałem te krzaczki pęcherzycy. No i część liści wrzuciłem również na kompost. Trzymajcie się. Cześć!